Witajcie! Austriacki system poboru opłat drogowych bazuje na technologii mikrofal i siłą rzeczy jest podobny do polskiego i włoskiego rozwiązania. Ale ma pewne cechy, które go wyróżniają. Jeśli chcecie je poznać, to zapraszam na C+E i jedziemy z tematem. System GoMaut działa w Austrii od 2004 roku i obejmuje autostrady oraz ekspresówki. To łącznie ponad 2000 km dróg, na których wszystkie pojazdy zobowiązane są do uiszczania opłat. Funkcjonuje tam taki podział, że kierowcy pojazdów poniżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej muszą mieć wykupione winiety, a dla pojazdów powyżej 3,5 tony konieczne jest posiadanie urządzenia do automatycznego poboru opłat. Co do winiet dla lżejszych pojazdów, to mają one formę naklejek i można je wykupić na 10 dni, 2 miesiące albo na cały rok. Są też specjalne, nieco tańsze dla motocykli. Nas jednak bardziej interesuje waga ciężka, czyli pojazdy powyżej 3,5 tony. Na cenę przejechanego kilometra wpływ ma w tym przypadku kategoria pojazdu ustalana dobrze nam znanym sposobem, czyli za pomocą liczby osi od 2 do 4+. Oprócz tego w cenę przejazdu wliczana jest dopłata związana z zanieczyszczeniem. Mamy 4 kategorie, od A do D, które są ściśle związane z klasami emisji spalin. W systemie GoMaut do ceny za przejechany kilometr doliczana jest jeszcze opłata związana z emisją hałasu, która obowiązuje w nocy. Austriacy, chcąc zniechęcić przewoźników do transportowania towarów po zmroku, zaproponowali powiększoną taryfę nocną. Trwa ona od 22 do 5 rano, czyli jadąc w trakcie ciszy nocnej będziemy musieli pogodzić się z większą stawką. Dodam jeszcze, że ceny za kilometr na tej tabelce podane są bez 20% podatku VAT. Trzeba wiedzieć, że w Austrii są drogi, które podlegają zwiększonej opłacie. To w większości odcinki, na których są tunele, albo tak jak w przypadku autostrady A13, jeden z najwyższych wiaduktów w Europie, który biegnie nad przełęczą Brenner. Jak widzicie, stawki są dosyć wysokie. Można przypuszczać, że zwiększona cena wiąże się z kosztami wybudowania danego odcinka drogi oraz nakładami pieniężnymi potrzebnymi na jego utrzymanie. Ale to nie wszystko. Austria prowadzi bowiem politykę mającą zniechęcić przewoźników do obierania tras biegnących przez Tyrol, czyli autostrad A12 i A13. Jest to związane z ochroną środowiska i temu ma służyć podwyższenie kosztów myta. Zwróćcie uwagę na cenę za przejechanie 35-kilometrowego odcinka z wiaduktem nad przełęczą Brenner. W systemie GoMaut są dwa sposoby uiszczania opłaty za przejechany odcinek: prepay oraz postpay. W tym pierwszym płacimy z góry. W drugim rozliczamy się z operatorem systemu za określony w umowie okres rozliczeniowy. Sposób płacenia określamy przy odbiorze urządzenia. Wtedy też uiszczamy opłatę manipulacyjną w wysokości 5 euro. Warto pamiętać, że to do kierowcy należy obowiązek sprawdzania poprawności naliczania opłat. Domyślne OBU w austriackim systemie poboru opłat drogowych wygląda tak. Może mieć różne kolory i w zasadzie jest bezobsługowe. To cecha większości urządzeń bazujących na technologii mikrofal. To urządzenie rzecz jasna komunikuje się z bramownicami i wtedy też pobierana jest opłata. Można je odebrać w 175 punktach sprzedaży zlokalizowanych na terenie Austrii oraz w strefie granicznej sąsiadujących państw. Z tyłu urządzenia są oczywiście rzepy, dzięki którym można je przymocować do szyby. Z przodu mamy krótki, ale treściwy opis funkcjonalności. Kilka diod, jedyny guzik oraz głośnik, za pomocą którego OBU wydaje sygnały dźwiękowe. Jeden dźwięk pod bramownicą oznacza, że wszystko jest OK. 2 dźwięki to niskie saldo albo zbliżający się koniec terminu ważności urządzenia. 4 dźwięki lub cisza wiążą się z brakiem uiszczenia opłaty. Tutaj mamy standard. Za pomocą tego przycisku możemy zmienić liczbę osi. Wystarczy przytrzymać go powyżej 2 sekund. Guzikiem sprawdzamy również stan urządzenia. Pojedyncze mignięcie na zielono diody z literką S oraz diody aktualnie ustawionej liczby osi informuje nas, że wszystko jest OK. 2 mignięcia diody S na czerwono i diody osi na zielono oznaczają niskie saldo w opcji Prepay.
Brak sygnału świetlnego albo 4 mignięcia na czerwono informują, że sprzęt nie działa prawidłowo i opłata nie zostanie pobrana. Pod względem wykorzystania urządzeń system GoMount jest wyjątkowy, ponieważ można w nim płacić za drogi, korzystając na przykład z włoskiego obełu od systemu Telepass oraz niemieckiego wbudowanego urządzenia działającego w systemie Toll Collect. Jeżeli urządzenie jest skonfigurowane do pobierania opłat w Niemczech i Austrii, to powinno automatycznie przełączyć się po przekroczeniu granicy. Aktualne ustawienie widać w menu pod zakładką Usługi. W trybie austriackim OBU będzie sygnalizowało poprawnie pobraną opłatę za pomocą dźwięku. W sytuacji nieuiszczenia opłaty przewidziane są kary administracyjne od 300 do 3000 euro, ale istnieje możliwość wniesienia tzw. opłaty zastępczej, której kwota zależy od powodu nieopłacenia przejazdu. Opłata zastępcza to po prostu mandat. Na stronie austriackiego operatora znalazłem przykładowe stawki tych kar. Opłatę zastępczą uiszczamy podczas kontroli albo na podstawie pisemnego wezwania. Mamy na to 4 tygodnie od wystawienia dokumentu. Wtedy nie będziemy narażali się na postępowanie administracyjne. Ciekawy jest ten ostatni przypadek z listy. Chodzi tutaj o to, że kiedy kierowca odbiera urządzenie, dostaje m.in. paragon informujący o konieczności przesłania skanu dokumentu potwierdzającego spełnienie normy euro. Mamy na to 28 dni. Jest to o tyle dziwne, że podczas odbierania OBU obsługa punktu widzi wszystkie potrzebne dokumenty pojazdu, w tym certyfikat normy euro. No ale tak to już jest. Opłatę zastępczej możemy uniknąć, jeśli w porę zorientujemy się, że coś jest nie tak. W przypadku odnotowania przez system zbyt małej kwoty lub źle ustawionej liczby osi mamy 5 godzin lub 100 km na zgłoszenie się do punktu dystrybucyjnego GoMount, gdzie możemy uzupełnić brakującą opłatę. W sytuacji tylko źle ustawionej liczby osi, zbyt małą kwotę można również uzupełnić telefonicznie lub przez internet do 96 godzin od odnotowania błędu przez system. Jak mogliście zauważyć, na przestrzeni serii o elektronicznych systemach poboru opłat drogowych, pomimo pozornych podobieństw, każdy z nich ma swoje charakterystyczne cechy. Ich nieznajomość może narazić nas i nasze firmy na kary finansowe. Dlatego moim zdaniem warto znać je wszystkie. Na dzisiaj tyle. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.